Buongiorno! Ja jestem Paweł i zapraszam na kolejny odcinek fantastycznego programu Moimi uszami. Dziś posłuchamy sobie piosenki Lusterka w wykonaniu duetu Swada i Niczos, czyli duetu, który zakwalifikował się do finałowej dziesiątki polskich preselekcji do Eurowizji 2025. Tempo, w jakim Swada i Niczos ze swoją piosenką Lusterka wdzierają się w świadomość Polaków już w kilka dni po ogłoszeniu finalistów, jest naprawdę imponujące. I myślę, że dużym czynnikiem tego całego hype'u jest tutaj język, w którym wykonywana jest piosenka. I mowa tu oczywiście o języku podlaskim, a może raczej mikrojęzyku, albo jak niektórzy wolą, gwarze. Gwarze, którą według Wikipedii posługuje się około 30 000 mieszkańców południowego Podlasia. I oczywiście jedni słuchacze są zachwyceni, inni słuchacze są zbulwersowani, ponieważ w cały ten dyskurs zaczęły nam się wkradać poglądy polityczne i różnego rodzaju animozje. Ale pozwólcie, że spory językowe, geopolityczne czy też historyczne pozostawię innym, a ja zajmę się muzyką i opowiem wam kilka swoich spostrzeżeń na temat piosenki Lusterka. Ale najpierw zaśpiewajmy wszyscy razem. Moimi uszami. A więc, moi drodzy, przed nami Swada i Niczos. Posłuchamy sobie piosenki w wersji live, ponieważ jest to ostatnia wersja, więc jeżeli były jakiekolwiek zmiany, to myślę, że ta jest najbardziej aktualna. Lusterka, Swada, Niczos. Produkcja Swada. Kompozycja Wiktor Szczygieł. Tekst Nika Jurczuk. Mix Wiktor Szczygieł. Mastering Wiktor Szczygieł. Wokale Nika Jurczuk. Posłuchajmy. Takie, wiecie, trochę nieskomplikowane, nie? Ale czy to źle, czy to dobrze? Szczerze powiedziawszy, nie ma to większego znaczenia. No więc na początku mamy podwójny refren, bo tak to czytam w tej piosence, że ta cząstka, która wchodzi wokalnie, to jest raczej refren. No mamy tu takie zaśpiewy wschodnie, kresowe, kojarzące się oczywiście z Ukrainą, przynajmniej mnie jako laikowi, jako ignorantowi, który nie zgłębiał gdzieś tych korzeni, tych wszystkich melodii, tych wszystkich harmonii. Nie jest to jakoś wyszukane czy mocno odkrywcze, ale z drugiej strony w naszej muzyce rodzimej, jeżeli chodzi o rozrywkę, czyli ten rynek, nazwijmy go sobie popowym, nie mamy dużo takich projektów. Jeżeli już mamy, to mamy rzeczywiście taką słowiańskość, nie? Czyli, że tak nawiążę do zespołu Chrust i piosenki Tempo, o którym pewnie sobie porozmawiamy w przyszłych odcinkach a propos karuzeli eurowizyjnej. Natomiast tu no mamy tą jednoznaczność taką kresową, wschodnią, tak jak mówię, można by powiedzieć cerkiewną, jeżeli chodzi o te zaśpiewy, o te harmonie, bo tu jest dwugłos cały czas. I ja mam delikatny problem z tą piosenką. To znaczy ona mi się ogólnie podoba, bo jest to jakaś świeżość, ale ona jest strasznie prosta w konstrukcji, nie? Tam są w zasadzie 2 akordy pod spodem, non-stop, całą piosenkę, poza tą cząstką C, która się tam nam pojawi gdzieś pod koniec. Dla mnie to jest trochę nudne, nie? Natomiast jest to na pewno nietuzinkowe połączenie przeszłości z teraźniejszością, jeżeli chodzi o tę stylistykę, nie? Taką dyskotekową, trochę elektroniczną mocno, gdzie w spodzie, w tej produkcji naprawdę niewiele się dzieje, ale z drugiej strony, czy musi się tam wiele dziać? No mamy ten motyw przewodni tej melodyjki, która oscyluje cały czas wokół tych 2 akordów. Mamy tą zmianę w zasadzie półtonową, pół tonu do góry, pół tonu do dołu i tak w kółko, nie? Może to być monotonne, może to być nudne, ale na pewno nie można odebrać tutaj artystom i tej piosence, że jest to pewnego rodzaju świeżość, nie? Jeżeli chodzi o piosenki, których słuchamy na co dzień, zwłaszcza w naszych na przykład rozgłośniach radiowych.
No potem mamy tą zwrotkę. Zwrotka również jest trochę monotonna, ale być może taka ma być. Na pewno nie można odmówić, że tu nóżka tupie. Ogólnie wszystko się zgadza. Podoba mi się bardzo ta barwa pod spodem takiego przesterowanego, niepokojącego basu, jakby to była jakaś wiolonczella przestrojona o ileś tonów do dołu, taka niepokojąca. Robi to fajną robotę, ten bicik tu napędza nam tempo. Tak jak powiedziałem, noga tupie, pani śpiewa całkiem spoko, jest na pewno autentyczna w tym, co robi, jak to sprzedaje tę piosenkę nam. Najbardziej mi się podoba to, że ta piosenka odstaje. Odstaje od całej tej stawki pozostałych 9 finalistów, no bo jest inna i wprowadza to na pewno dla słuchacza taką świeżość, nie? Wprowadza dla słuchacza, dlatego że na Podlasiu, jak wiemy, mówi się, dla mnie się to podoba. I dla mnie się w zasadzie to też podoba. Хорошо запам'ятовує новий день, більше болі, новий день, параноя, як заглушить світу боль, не треба почуття знову на серці. Czy mi się podoba to rapowanie? Nie jestem fanem. No i tu ten mikrojęzyk podlaski, że tak pozwolę sobie go nazywać. No brzmi tak wschodnio, nie? Ale czy to się wiele różni od partii rapowanej w piosence z zeszłego roku, która reprezentowała Ukrainę? No jest krótsza. Natomiast w brzmieniu, jeżeli chodzi o odgłos paszczowy, to jest takie szybkie rapowanie i rzeczywiście te języki ze sobą się bardzo kojarzą. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o ich brzmienie, no to one są blisko, nie? No ale to ja tak jak mówię, to jest zagadnienie i zagwozdka nie na dziś i nie na ten kanał. Nie będę tego ani oceniał, ani szczerze powiedziawszy, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Dla mnie ta cząstka C jest trochę za długa. Jest trochę za długa, jest za mało interesująca, bo tam się też niewiele dzieje. Te wokalizy, one non-stop też bazują na tej samej melodii. Skróciłbym tę cząstkę, bo pomimo tego, że ona nie do końca mi się podoba, to ona bardzo fajnie działa na wyjście do tego kulminacyjnego refrenu. I rzeczywiście robi to robotę. Tylko że nuży w połowie. Dlatego ja bym to ściął, nie? Zrewampowałbym to. Chociaż ta piosenka i tak jest krótka, bo ona trwa 2 minuty 30 sekund, przynajmniej ta wersja, którą nam tu serwują na żywo. Więc nie wiem, czy jest z czego ścinać. Być może w takim razie bym popracował nad wokalizą, żeby ona trochę była ciekawsza, nie? Bo wydaje mi się, że to są ważne rzeczy. Lećmy dalej. Людей всі дня і всі в селом суддями не розірвалась, розпалось серце. No, słuchajcie, jest krótka ta piosenka, bo ma mało klocków i one są poprzeplatane. Czyli mamy ten refren, mamy cząstkę C i mamy zwrotkę, która w zasadzie bazuje na tych samych harmoniach co refren i ta cząstka. Jest to trochę nudne, ale nie chciałbym, żeby wydźwięk tego filmu był taki, że mi się ta piosenka nie podoba. Bo tak nie jest, pomimo tego, że uważam, że jest trochę monotonna. Ale też ja widzę bardzo duży potencjał w tym duecie i w tym projekcie, ponieważ ja sobie posłuchałem trochę też innych ich utworów i uważam, że to jest bardzo fajne, to co oni robią, nie? I to jest bardzo ciekawe, rzadko spotykane na naszym gruncie. I tak jak powiedziałem, uważam, że ci artyści mają naprawdę bardzo duży potencjał, żeby robić w tym kraju coś ciekawego, coś wręcz bardzo ciekawego. Natomiast czy ta piosenka byłaby dobrym wyborem na Eurowizję, jeżeli chodzi o nasze preselekcje? Ciężko mi jest to stwierdzić, bo z jednej strony na pewno jest to ciekawe, na pewno by się jakoś tam wyróżniło, a z drugiej strony, czy jest to najlepsza piosenka w stawce 10 polskich finalistów? Moim zdaniem nie. Co nie znaczy, że nie powinna nas reprezentować w Bazylei. Bo to są dwie różne rzeczy. Jeżeli ktoś śledzi konkurs Eurowizji, to wie, że nie zawsze najlepsza piosenka jest najlepszym wyborem na ten konkurs, na ten festiwal. No taki to jest festiwal. Tam trzeba trochę więcej niż tylko dobra piosenka i dobre wykonanie, nie? Ja największy problem, jaki mam z tymi wszystkimi piosenkami, które jadą na Eurowizję, nie tylko z naszego kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o piosenki anglojęzyczne, to one są wszystkie bardzo podobne do siebie. One nie mają jakiejś tożsamości, ani jeżeli chodzi o kraj, który reprezentują, ani w ogóle nie odznaczają się, nie wyróżniają się niczym. Tylko to są takie popóweczki, pioseneczki do radia, więc tak to wygląda i u nas w tym roku też jest kilka takich piosenek, które po prostu są same w sobie jako single do radia, są niezłe, są okej, ale są tak puste w środku, tak się niczym nie wyróżniają. Ja może nie będę na razie pokazywał palcem, nie? Bo w przyszłych materiałach na pewno będziemy omawiać również takie piosenki, a na końcu oczywiście przed finałem 14 lutego postaram się wam zrobić ranking ogólnie tych naszych finalistów wspaniałych. Więc tak, wracając do tej myśli, czy to jest dobra piosenka na Eurowizję i czy to jest najlepsza piosenka w stawce, moim zdaniem nie jest to najlepsza piosenka w stawce, ale również moim zdaniem to jest jedna z najciekawszych propozycji i jest to jedna z propozycji, które byłbym skłonny wysłać
do Bazylei. Bo wydaje mi się, że właśnie taka piosenka jak Lusterka miałaby szansę chociażby na finał. Bo wydaje mi się, że nie każda piosenka z tej finałowej dziesiątki będzie potrafiła wygrzebać się z półfinału. Tak sobie myślę i tak mi się wydaje. A jakie są wasze myśli i odczucia na temat piosenki Lusterka od Swady i Niczosa? Czy mają szansę reprezentować nas w Bazylei, a być może nawet mają szansę na wyjście z półfinału? Koniecznie napiszcie mi w komentarzach. A na dziś, moi drodzy, to już wszystko, ale bądźcie czujni, ponieważ już niebawem kolejne odcinki Eurowizyjnej Karuzeli, gdzie będziemy brać na tapet naszych fantastycznych finalistów preselekcyjnych oraz ich propozycje na tegoroczną Eurowizję. Dlatego, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego fantastycznego kanału, to serdecznie zachęcam do tego, żeby to zmienić. Do it. Jeżeli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobał, dajcie łapkę w dół 2 razy. Ja będę elegancko zadowolony, wszyscy będziemy elegancko zadowoleni. Ja jestem Paweł, mówiłem do was z mojego dużego pokoju. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć. Oh baby, it's kinda crazy how well still Fraser. With you I lost my senses, baby.